Czy ofiarę brutalnego pobicia, postrzelenia służby mogą wyrzucić z Polski, ukryć przed światem, nie czekając na zakończenie procesu w tej sprawie? Okazuje się, że tak, bo właśnie w ten sposób postąpiono z Afgańczykiem zmasakrowanym przez polskiego żołnierza. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban robi raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwa. I dzieje się tu, gdzie mieszkam, czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to co robię jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach Subpi i Buy Coffee, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Żołnierz najpierw strzelał do Afgańczyka, a później uderzał go kolbą. Osoba, która się z nami skontaktowała, była właśnie zniesmaczona, przerażona narracją. Na miłość boską, co jeszcze się ma stać? Doszło do napaści na polskiego żołnierza. Pojawiła się agresja z ich strony. Jeden ze strażników został lekko ranny. To jest atak na polskich żołnierzy. Żołnierz wszelkimi możliwymi sposobami bronił się przed tym atakiem agresywnego migranta. Co zawiera nagranie z monitoringu z pogranicza? Uderzeń kolbą było 7. W żaden sposób nie widać tam agresji leżącego człowieka, bo on po prostu leży. Obrażenia żołnierza mogły powstać na skutek rykoszetu, uderzenia karabinem. Żołnierz, bijąc kolbą karabinu afgańskiego uchodźcę, sam sobie mógł zrobić krzywdę, uderzając w taki sposób Tak karabinem. podejrzewam. Jeżeli Do on lasu umrze, białoruskiego. to może być problem. When I met with Muhammad, I asked him what happened. To się stało. Polskie służby ukryły człowieka, ukryły ofiarę przestępstwa. Tylko dlatego, że jest uchodźcą z Afganistanu. Tylko dlatego, że ratując swoje życie, nielegalnie przekroczył granicę Białorusi z Polską. Nie był agresywny, a został najpierw postrzelony gumowym pociskiem w oko, a później zmasakrowany kolbą przez polskiego żołnierza. Cudem uniknął śmierci. Przed tym ostatecznym dramatem uratowała go polska żołnierka. Ta, która towarzyszyła sprawcy tej brutalnej napaści. Skąd to wiemy? Za moment o wszystkim Wam opowiem, przypomnę. Zacznijmy od początku, czyli od 10 lipca tego roku, bo to tego dnia to się wszystko wydarzyło. Rząd na początku nie chciał o tym informować, żadne służby nie informowały, dlatego zbulwersowani mundurowi, którzy zobaczyli nagranie wideo z pasa granicznego, postanowili coś z tą sprawą zrobić. Postanowili powiadomić polskie społeczeństwo o tym, jak łamane jest prawo na pograniczu polsko-białoruskim. Nie mogli o tym opowiedzieć swoim przełożonym, dlatego wynieśli nagranie z monitoringu do dziennikarzy, do mediów. Na początku do Onetu. Co zrobił z tym Onet? Onet nie opublikował tego nagrania. W kilku zdaniach opisał, co na nim zobaczyli dziennikarze i w większości zamieścił odpowiedzi rządzących służb na ten temat, a ta wersja była zupełnie inna. To ten Afgańczyk był przedstawiany jako sprawca ataku, który miał nawet żołnierza zranić podczas jakiejś walki wręcz, miał uderzyć go łokciem. Apelowałem wówczas do Onetu o to, by jednak zmienił swoją decyzję i by pokazał publicznie nagranie z monitoringu, byśmy się wszyscy mogli przekonać, kto był sprawcą, a kto ofiarą. Jednak władze Onetu, wydawcy, redakcja nie odpowiedziały na ten apel, po prostu nabrały wody w usta, nie chciały reagować. Dlaczego? Czy tylko dlatego, że ofiarą był uchodźca?
który w Polsce ma mniej praw niż inni obywatele? Tylko dlatego? Zostawiam Was z tą świadomością. Tu zwracam się do dziennikarzy Onetu. Na szczęście udało mi się skontaktować z dziennikarką z Siemiatycz, Anną Kondraciuk, która również dotarła do tego samego nagrania wideo. Człowiek, który jej to przekazał, też nosi polski mundur i podobnie jak inni jego koledzy i koleżanki, był zbulwersowany tym, co się dzieje. On już wcześniej przypuszczał, że służby pod wpływem politycznych decyzji będą chciały zamieść sprawę pod dywan i schować ofiarę, a zarazem świadka tego przestępstwa. Ten człowiek pokazał Annie Kondraciuk nagranie z monitoringu. O tym, co dziennikarka zobaczyła, opowiedziała w moim programie. Uderzeń kolbą było 7, naliczyłam 7. Uderzenia, w żaden sposób nie widać tam agresji leżącego człowieka, bo on po prostu leży. Upadł, leży, żołnierz do niego podbiegł. Widać na nagraniu oddawane strzały. Żołnierz, bijąc kolbą karabinu afgańskiego uchodźcę, sam sobie mógł zrobić krzywdę, uderzając w taki sposób karabinem. Tak podejrzewam. Nie widać, na nagraniu nie widać, żeby migrant uderzał żołnierza. Na nagraniu widać również to, że do żołnierza i leżącego migranta podbiega drugi żołnierz i w tym momencie tak jakby emocje tego bijącego opadają. Nie wiem, czy na skutek interwencji tego drugiego żołnierza. W każdym razie pada jeszcze jedno uderzenie i że tak powiem masakra, ponieważ według naszego źródła obrażenia Afgańczyka to pęknięty oczodu, złamany nos, przetrącona szczęka. Onet, przygotowując swój artykuł, zanim go opublikował, wysłał pytania, między innymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I wtedy, zdając sobie sprawę z tego, że niedługo Polacy dowiedzą się, jak wyglądała sytuacja z tym brutalnym pobiciem uchodźcy, ówczesny wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, będąc gościem w Radiu Z, tak rzucił na antenie i opowiedział o sytuacji, kłamiąc przy okazji, mówiąc, że migrant zaatakował strażnika granicznego. A wiemy, że tu nie chodziło o strażnika granicznego, chodziło o żołnierza i nie zaatakował, a sam został zaatakowany. Co się wydarzyło później? Później Afgańczyk trafił do najpierw szpitala, z którego szybko został zabrany do ośrodka w Białymstoku. A gdy sprawa nabrała rozgłosu, gdy media zaczęły trąbić, ale powielając rządową narrację o tym rzekomym ataku uchodźcy na żołnierza, z którego tak w ogóle zrobiono bohatera, Straż Graniczna ukryła po raz pierwszy ofiarę tego ataku. Jednocześnie prokuratura w Olsztynie wszczęła też postępowanie wyjaśniające okoliczności tej sprawy. Wiem, że udało się przesłuchać też i Afgańczyka, i żołnierzy, no ale zatrzymajmy się w tym miejscu, kiedy Afgańczyk został zabrany ze szpitala w Białymstoku i przewieziony do ośrodka dla cudzoziemców również w Białymstoku. Tam miał styczność ze swoimi rodakami, z innymi migrantami i uchodźcami, do których też udało mi się dotrzeć. Jeden z nich opowiedział o tym, w jakim stanie znajdował się Afgańczyk, jak wyglądał, co mówił, jaka była jego wersja zdarzeń. I o tym opowiadałem Wam też na kanale Czaban robi Raban. Przypomnijmy te kluczowe wypowiedzi. Kiedy spotkałem Mohameda, jego jedno oko było uszkodzone. Było zasłonięte bandażem. Krwawił z nosa. Było to bardzo poważne.
Miał bardzo poważny problem z nosem. Krwawił i był uszkodzony. Zapytałem go, co się stało. Mówił, najpierw strzelili do mnie z broni plastikowymi, gumowymi kulami. Pierwszym strzałem trafili mnie w oko. Moje oko zostało uszkodzone. Nie działało i nic nie widziałem. Tak. Nawet ja nie mogłem w tym czasie stać. Byłem trafiony jeszcze jedną kulą w głowę. Oprócz tego jeszcze 2 lub 3 strzałami. Nie pamiętam dokładnie, ile tych strzałów było. Jeszcze trafili go 2 lub 3 kulami w inne części ciała. Mówił potem, kiedy mnie złapali. Uderzyli mnie w nos, w szczękę i w usta. I łamali celowo. Ale też nie zabrali go do szpitala. Zawieźli go prosto do obozu. W obozie nie było wystarczającej pomocy medycznej. Media wówczas, które tak skwapliwie atakowały ofiarę tego przestępstwa, nie podjęły tego tematu. Dalej trwała cisza przez pewien czas, a z kolei do samej ofiary tego przestępstwa dotarł prawnik Jakub Ławniczak, który udziela porad migrantom i uchodźcom w ośrodku zamkniętym dla cudzoziemców w Białymstoku. Prosił Straż Graniczną o widzenie właśnie z tym Afgańczykiem. Usłyszał, że do takiego spotkania dojdzie. I co się stało? Nie doszło. Okazało się, że Afgańczyk został wywieziony z ośrodka w nieznane miejsce. Dopytywaliśmy Straż Graniczną, gdzie został wywieziony, nikt nie odpowiadał, trudno było zebrać te informacje. Później już dotarły wiadomości nieoficjalne o tym, że był w Lublinie, w wojskowym zapewne szpitalu w Lublinie, gdzie został poddany różnego rodzaju operacjom, ale jak też ustaliłem, nadal miał i do tej pory ma problem z okiem, w które został postrzelony przez żołnierza gumową kulą. Płynęły tygodnie, dalej w temacie była cisza, media do sprawy nie wracały, aż w końcu pojawiła się wzmianka, bodajże w Rzeczpospolitej, o tym, że Straż Graniczna zapowiada deportację ofiary pobicia. Też wynikało z tych wypowiedzi, że nieznana jest jeszcze tożsamość Afgańczyka, chociaż to było wiadomo od początku, bo nawet prokuratura rozmawiała z poszkodowanym. Wysłałem również wówczas swoje pytania do rzeczników Straży Granicznej i przypomnę, jakie odpowiedzi wówczas dostałem. Najpierw 3 sierpnia wysłałem moje pytania do głównego rzecznika Straży Granicznej, a o co pytałem? Gdzie teraz przebywa Afgańczyk? W jakim ośrodku? Jaki jest stan jego zdrowia? Czy zamierzają go państwo deportować? Czy Afgańczyka reprezentuje jakikolwiek prawnik, pełnomocnik? Jeśli tak, to kto dokładnie? Dzień po moich pytaniach dostałem pierwszą odpowiedź, abym moje pytania kierował do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, w którego strukturach znajduje się placówka Straży Granicznej w Michałowie. I te moje pytania przesłałem właśnie do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 13 sierpnia odpowiedź wysłała do mnie Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. I napisała tak. W sprawie cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę 10 lipca w rejonie działań placówki Straży Granicznej w Michałowie, wdrożono czynności identyfikacyjne w celu potwierdzenia jego tożsamości i obywatelstwa. Do czasu zakończenia tych czynności mężczyzna podający się za obywatela Afganistanu będzie przebywał na terytorium Polski. Tak mi odpowiedziała Katarzyna Zdanowicz. I już z tej odpowiedzi można było wyczytać, że ta rzeczywiście deportacja może mieć miejsce, jak tylko już ustalą strażnicy graniczni, kim jest ofiara tego przestępstwa. I to mnie bardzo zaniepokoiło i wiedząc o tym, że w Olsztynie prokuratura prowadzi to postępowanie, zadałem rzecznikowi tejże prokuratury również pytania o ten temat. Odpowiedział mi rzecznik prasowy prokuratury w Olsztynie, Daniel Brodowski,
napisał tak. W postępowaniu prowadzonym przez 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie tożsamość pokrzywdzonego obywatela Afganistanu została ustalona na podstawie jego oświadczenia. Czyli tutaj mamy pierwszy taki rozdźwięk pomiędzy tym, co mówi Straż Graniczna, a pomiędzy ustaleniami prokuratury. Miejsce jego aktualnego pobytu nie jest nam znane. Wówczas również tak pisał prokurator. Prokuratura nie wiedziała, dokąd został wywieziony Afgańczyk. A przypominam, że późniejsze ustalenia mówiły o tym, że w tym czasie Afgańczyk był w wojskowym szpitalu w Lublinie. Z pokrzywdzonym wykonano stosowne czynności procesowe, kontynuuje prokurator, nie był zatrzymywany do postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Stan zdrowia pokrzywdzonego jest objęty tajemnicą postępowania przygotowawczego oraz tajemnicą lekarską. Pokrzywdzony nie był zatrzymywany do postępowania przygotowawczego. Ewentualna deportacja wyżej wymienionego jest prowadzona w drodze procedury administracyjnej przez właściwe organy. Czyli już tutaj prokuratura miała wiedzę na temat ewentualnej deportacji ofiary przestępstwa, ale nie wykazywała żadnego jakiegoś sprzeciwu i nie bulwersował prokuratury ten fakt, co widzę właśnie po tych spokojnych i lakonicznych odpowiedziach. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Olsztynie pokrzywdzony nie jest reprezentowany przez pełnomocnika. Uchodźcę afgańskiego, ofiarę przestępstwa, pozbawiono jakiegokolwiek prawnika, jakiejkolwiek opieki prawnej. Postępowanie przygotowawcze jest obecnie w toku, trwają przesłuchania świadków, kontynuuje prokurator. Oczekujemy również na opinię powołanych biegłych, m.in. z zakresu broni i amunicji. Nagrania z monitoringu wizyjnego, jaki jest w posiadaniu prokuratury, stanowią część materiału dowodowego i jako takie są objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego. Tyle odpowiedzi otrzymałem od prokuratury w Olsztynie. No i tak jak już wspominałem, można z tego było wyczytać, że rzeczywiście prokuratura może mieć świadomość o tym, że Straż Graniczna chce deportować Afgańczyka. Czas mijał, nadal nie było nic wiadomo o losie ofiary przestępstwa. A w międzyczasie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pojechał do sprawcy pobicia, do żołnierza, sfotografował się z nim i w bardzo takich podniosłych słowach docenił to, co zrobił ten żołnierz na granicy, między innymi właśnie ze zmasakrowanym uchodźcą afgańskim. Afgańczyk został przewieziony ze szpitala w Lublinie ponownie do ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku i wówczas udało się do niego dotrzeć prawnikowi Jakubowi Ławniczakowi, który został w końcu prawnym pełnomocnikiem ofiary przestępstwa. Ma wszystkie dokumenty, spotkał się z nim, rozmawiał, no i służby już wiedziały, kto prawnie reprezentuje afgańskiego uchodźcę. Myślicie, że to wszystko było respektowane? Że później o każdej czynności z Afgańczykiem pełnomocnik był informowany? Otóż nie. Dość szybko pełnomocnik Afgańczyka stracił z nim jakikolwiek kontakt i później tak naprawdę oficjalnie ślad po ofierze przestępstwa się urywa. Dotarły do mnie niepokojące informacje o tym, że próbowano dokonać nieudanej deportacji Afgańczyka najpierw do Uzbekistanu. Była to nieoficjalna, niepotwierdzona informacja, a ponieważ po tej nieudanej próbie deportacji do Uzbekistanu Afgańczyk, według tych informacji, do których dotarłem, miał zostać przetransportowany do ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu, moje pytania o jego los wysłałem do rzecznika prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. I oto jaką odpowiedź dostałem. Pytanie wysłane zostało 10 października, odpowiedź nadeszła 13 października.
Informacje o cudzoziemcach przebywających w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, w tym status pobytu i toczące się wobec nich postępowania administracyjne, nie są udzielane osobom niebędącym stroną postępowania administracyjnego, czy też pełnomocnikami strony w postępowaniu dotyczącym konkretnych cudzoziemców. I to była odpowiedź Piotra Zakielarza, rzecznika prasowego Straży Granicznej. No jeszcze może tylko oczywiście przypomnę pytania, które mu zadałem, czy nadal Afgańczyk przebywa w państwa ośrodku, chodzi o Przemyśl, czy został już deportowany do Afganistanu, czy wcześniej była próba deportowania go do innego kraju, na przykład do Uzbekistanu, czy przed deportowaniem Afgańczyka, którego znam, imię i nazwisko i podałem tutaj też w tym moim pytaniu, kontaktowali się państwo, czyli Straż Graniczna, z jego pełnomocnikiem, radcą prawnym Jakubem Ławniczakiem i informowali go o planowanych wobec Afgańczyka działaniach. No i jak słyszeliście, rzecznik Straży Granicznej odmówił udzielenia odpowiedzi, powołując się na przepisy, a wcześniej, gdy po raz pierwszy pytałem o los tego człowieka, Straż Graniczna odpowiedziała. O czym już tutaj powiedziałam, cytując odpowiedzi Katarzyny Zdanowicz. Nie odpuszczałem i jeszcze tego samego dnia, gdy dostałem odpowiedź, wysłałem kolejne pytania, prosząc o to, by Straż Graniczna wyjaśniła mi, czy obcokrajowiec został deportowany. Wcześniej służby prasowe Straży Granicznej nie miały problemu z udzieleniem informacji w tym temacie, zapowiadając deportację Afgańczyka. W związku z prawem do informacji publicznej, nie pytając o dane obcokrajowca, proszę o odpowiedź na temat tego, czy był w państwa ośrodku i gdzie obecnie przebywa. Ponownie otrzymałem odpowiedź, z której nic nie wynikało. Pan Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej napisał stanowisko w zakresie przekazywania informacji dotyczących konkretnych cudzoziemców przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Przekazałem panu w korespondencji z dnia 13 października. Zero. Cisza. Nic. A jednak udało się potwierdzić, że Afgańczyk przez pewien czas był w ośrodku w Przemyślu i ustaliłem to w 2 niezależnych od siebie źródłach. Udało mi się porozmawiać z jednym z osadzonych uchodźców w ośrodku w Przemyślu, który rozmawiał z ofiarą przestępstwa, opowiedział mi o jego sytuacji, przekazał mi numer do ojca Afgańczyka, tak, tego, którego zmasakrował żołnierz, i poinformował o tym, że ta ofiara przestępstwa została deportowana z Polski do Afganistanu. Tam polskie służby miały wyrzucić tego człowieka, inaczej trudno nazwać ten proces. Nie pozwolono mu doczekać do końca sprawy sądowej. Też ten człowiek z ośrodka, który rozmawiał z ofiarą przestępstwa, potwierdził te informacje o próbie deportacji do Uzbekistanu. Później jeszcze w innym źródle również usłyszałem, że już w Polsce ofiary żołnierza nie ma. Ta sprawa pokazuje, że nasz kraj za nic ma prawa człowieka, zwłaszcza uchodźców, którzy odarci są ze wszystkiego. Sami uciekając z państw ogarniętych wojną, biedą, przepychani przez służby rosyjskie, białoruskie, a także polskie na granicy, czasami cudem ratując swoje życie. Niestety w wielu przypadkach uchodźcy imigranci stracili je w polskich, białoruskich, litewskich czy łotewskich lasach. Dzieją się takie rzeczy. Dzieją się takie rzeczy. Nagranie z monitoringu, które widzieli dziennikarze Onetu i dziennikarka z Siemiatycz, udowadniają, że Afgańczyk nie atakował polskiego żołnierza, że to on był ofiarą
I to się dzieje u nas. To się dzieje w Polsce, to się dzieje za rządów Donalda Tuska. Tak, tego samego Donalda Tuska, który, gdy rządziła Zjednoczona Prawica, mówił o tym, że humanitaryzm na pograniczu nie wyklucza bezpieczeństwa. I co się stało? Zostało zawieszone prawo do azylu na pograniczu. Uchodźcy zostali pozostawieni sami sobie. Pushbacki, jak były za czasów rządów Mateusza Morawieckiego, tak dalej są. Nikt nie poprzestał na tym. Człowiek od migracji, który miał zmienić jej oblicze, który mówił o tym, że na granicy nie będzie śmierci, zero śmierci na granicy, to było jego hasło polityczne, którym niestety okłamał Polaków. Mówię tutaj o wiceministrze Macieju Duszczyku. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, brutalna. Ludzie, tak jak umierali wcześniej, tak umierają teraz, a ci, którzy są traktowani tak bestialsko, jak afgański uchodźca, gdzie dowody z nagrania, z monitoringu są jednoznaczne, są chowani. Są chowani właśnie po to, byśmy nie dowiedzieli się prawdy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ten kryzys humanitarny na pograniczu został wywołany przez reżim białoruski za zgodą Rosji. To jest w ogóle bez dwóch zdań, nikt tego nie podważa i ci dranie zza wschodniej granicy za to są odpowiedzialni. Ale dlaczego my, jako tak zwany cywilizowany kraj z chrześcijańskimi, zachodnimi wartościami, ma postępować dokładnie tak samo jak białoruskie reżimowe państwo Łukaszenki? Dlaczego my, tak samo jak tamte wschodnie służby, przerzucamy ludzi przez granicę, narażając ich na śmierć? Dlaczego łamiemy prawa uchodźców w naszym kraju? Czy tylko dlatego, że robią to Białorusini? Mamy być tacy sami? Dlaczego ofiara przestępstwa nie mogła czekać na sprawiedliwy wyrok w naszym kraju? Nadal podtrzymuję mój apel do redakcji Onetu. Upublicznijcie to nagranie, pokażcie, jak wyglądała prawda na tym pasie granicznym, co zrobił z uchodźcą polski żołnierz. Gdy człowiek w mundurze strzela do auta z polskimi pasażerami, a to się wydarzyło w Mielniku, autem jechał ojciec z córką, a pijany żołnierz władował w samochód kilkadziesiąt pocisków. Na szczęście nikt nie zginął. Wówczas o tej sprawie w zasadzie niemalże jednoznacznie, choć z pewnym opóźnieniem, mówiły wszystkie media. Ale jeżeli ofiarą jest uchodźca, wtedy nawet dziennikarze, którzy mówią o misji, o powołaniu, podobnie jak władza, nabierają wody w usta. Wstydźcie się, wszyscy. A ta sprawa jeszcze się nie zakończyła, bo tak jak mówiłem, mam kontakt do ojca ofiary. Ten kontakt przekazałem jego pełnomocnikowi i te wszystkie szczegóły i okoliczności potraktowania w Polsce uchodźcy będę starał się wyjaśnić. Mam nadzieję, że nie tylko ja. Niestety takich przykrych, smutnych i tragicznych informacji z pogranicza nadal dociera do mnie bardzo wiele, o czym będę Was informował. Dziękuję moim patronkom, patronom i tym, którzy wspierają mnie na portalach Buy Coffee i Subpi za wsparcie. To dzięki Wam mogę przygotowywać te informacje, mogę mówić o tym, o czym inni wolą zapomnieć. Do usłyszenia i do zobaczenia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marraj. Do grona moich patronów należą Magda Tracz, Małgosia,
Simon Pantera, Elżbieta Golicyn, Sebastian Iwaniec, Magda Powalska, Marta Kilian, Teresa Seruga, Kasia Narkowicz, Hanna Zimińska, Izabella Lisek, Bartosz Talenczuk, Maciej Wiszowaty, Małgorzata Helon, Beata Rowińska, Maria Roeskę, Katarzyna Batko-Toluc, Robert Gola, Bartosz Wsuł, Zosia Kwiecień, Sławek Stocki, Małgorzata Grzankowska, Grzegorz Zadrożny, Maciej Hanzlewicz-Wacławek, Alan Matuszczak, Seweryn Bajko, Jolanta Tomczak, Jakub Bielikowski, Dzitka Halama, Natalia Nowacka, Katarzyna Klimczak-Pękosz, Alicja Matuszak, Katarzyna Kopiec, Izabela Lisek, Aleksandra Szypowska, Hanna Olechnowicz, Maciej Witkowski, Filip Wozowicz, Eliza Olek-Melita, Małgorzata Majewska, Magda Zielińska, Ewa Schmidt-Mendoza, Jerzy Matejko, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Magdalena Falkowska, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Stanisław Choeft, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Urszula Kołodziejczak, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Barbara Majewska, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Jan Kaliszewski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Anna Guzek, Olga Hajda, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam, Anna Domanowska, Jakub Górnicki, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Anna Godlewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Bożena Nowak, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Krystyna Kozioł, Hanna Szlezak, Jacek i Anna Czernuszenko, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Barbal, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Marek i Magda Storunia, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Katarzyna Sztoprutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Leszek Bizon, Agata Kęsy, Maciej Reputakowski-Madej, Tania Olszańska, Anna Czerwacka, Magdalena Porębska, Marta Mazuś, Dawid Weisbrot, Małgorzata Smogorzewska, Agata Cimoch, Krystyna Zowczak-Jastrzębska, Sylwia Ptaszek, Deribaczew Biratu, Andrzej Krajewski, Magda Grządzielewska, Jacek Koniaszewski, Dorota Weremko, Dorota Gabała,
Katarzyna Ratajczak, Ewa Gorący, Marita Adamska i Justyna Kowal. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.